Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie na trzeciej wyspie z ABC, czyli Aruba, Bonaire i Curaçao. Jesteśmy właśnie na Curaçao, na holenderskiej wyspie i dzisiaj pokażę Lali, jak piękna jest ta wyspa. Oglądajcie odcinek. Stary fort. Fort Rifford się nazywa z 1828 roku. Reef Fort w Willemstad powstał w XIX wieku, by chronić wejście do Zatoki St. Anna przed atakami z morza. Dziś dawna twierdza stała się atrakcją turystyczną pełną restauracji, sklepów i tarasów z widokiem na miasto. Willemstad, czyli Mały Amsterdam, stolica Curaçao. Popatrzcie, no tutaj naprawdę te budynki wyglądają, jakbyście byli w Amsterdamie po prostu. Idziemy właśnie mostem, który całkowicie się otwiera. On po prostu się w całości przesuwa. Tamten most też jest taki wysoki ze względu na to, że tu duże statki przepływają. My chyba nie ma akurat, my tędy nie płynęliśmy chyba akurat, ale przepływają. No, sam ten wojskowy, co tam stoi, możecie zobaczyć. Marynarki wojennej raczej. O, tak się mówi? Chyba tak. Lubię tą wyspę. Cieszę się, że tutaj wróciłem. W tamtym roku sobie powiedziałem, że muszę wrócić na Curaçao. Minął rok. Z przypadku, ale jestem. Chociaż myślę, że w życiu nie ma przypadków, moi drodzy. Wszystko jest po coś. Ostatnio jak tutaj byłem, wynajmowałem samochód w hotelu Bed & Bike i było świetnie. Samochód też był spoko, także idziemy po prostu tam. Przejdziemy się przez miasto i tam sobie wynajmiemy. Może będą mieli akurat jeszcze, mam nadzieję. Jak tu ostatnio byłem, to już był okres przedświąteczny. Choinki stały, różne takie ozdoby świąteczne. Klimacik był dobry, ale pogoda była taka sama jak teraz. Przejdziemy się najpierw przez miasto. Chyba Ala sobie zobaczyła te kolorowe domki wszędzie. Fajne to jest, że oni właśnie tak na Karaibach sobie na kolorowo wszystko malują. Wtedy to robi dużo lepszy efekt, niż jak wszystko by miało być albo takie białe, albo szare, albo nie wiem, a tak to przynajmniej jest ten karaibski klimacik. Jak pierwsze wrażenie? Bardzo pozytywne, bardzo, naprawdę fajnie, kolorowo, ładnie. Tak jest. Z ciekawostek o Curaçao mieszka tu 156 000 ludzi. Z czego 70 to mężczyźni, 86 to kobiety. Czyli panowie naprawdę mają tutaj powodzenie, skoro jest mniej niż kobiet. Także panowie z Europy, jak ktoś lubi wakacje w stylu podrywania dziewczyn, to tutaj macie dobrą okazję na to. Na pewno będzie dużo łatwiej niż w innych miejscach też, skoro tyle kobiet tu mieszka. No tak jest. Ale się śmieje. 86 000 kobiet, a tylko 70 facetów. Co? No tak. No 16 000 ale różnic. co powiedziałeś? No bo nie chciałem wprost mówić, że jak ktoś lubi się bawić na Tinderze, no to niech tu wpada. Dobra, wyciągnąłeś to z mojego znachama, także już to powiedziałem. Niech będzie. Trudno. Chciałem to jakoś ładnie ubrać słowa. Nie udało się. No i to jest uliczka z kolorowymi domkami. Akurat zaraz tutaj mieszkałem niedaleko. Wieczorem tutaj też się dość dzieje, bo tu restauracje są różne, bary. Także ludzie po prostu tutaj przychodzą się bawić wieczorem. Tak jak Wam mówiłem, no Curaçao należy do autonomii, jest autonomią Królestwa Niderlandów, czyli należy do Holandii. Mimo tego, że mają własny rząd, flagę, parlament, znaczną autonomię, no to i tak w razie czego, jeśli cokolwiek by się tutaj stało,
jeśli ktokolwiek by zaatakował tą wyspę, no to wtedy Holandia jej broni. No i kolejną sprawą, że mieszkańcy Curaçao mają normalnie też holenderskie paszporty i mogą głosować. Tutaj przychodziłem na śniadankę, codziennie rano przepyszne, bardzo Wam polecam. Downtown się nazywa. No a tutaj hotel, w którym się zatrzymałem wtedy, Bed and Bike. Czyli jednak nie jedziemy na most. Ale popatrzyliśmy sobie. Byliśmy blisko, bardzo blisko. No i zaczynamy od Mambo Beach. Nagrywałem dla Was dużo materiałów wcześniej, okazało się, że mikrofon mi nie zadziałał i nic się nie nagrało. Znaczy żaden dźwięk się nie nagrał. Także cóż, muszę to nagrać wszystko jeszcze raz. Rok temu właśnie w tym miejscu tutaj przy tych palmach, albo przy tych, nie wiem, nie pamiętam, ale właśnie tutaj w tym miejscu nagrywałem się Ali, że muszę ją tutaj zabrać kiedyś, bo jest po prostu tak pięknie. A ja nie rzucam słów na wiatr. Tada! Jesteśmy. No te palmy, jest, te liście w ogóle też żółto-zielone, to one taki efekcik robią z tą wodą. Może zdjęcie wiecie zrobisz w sumie? No dawaj, no. Tutaj w tym barze właśnie ostatnim razem jak byłem, to sobie siedziałem. Piłem piwko dobre, karaibskie. Fajne, klimatyczne tak jest. Pokażę Wam może troszkę bliżej. Czekaj, ale tam podejdę pokazać. Tu naprawdę czuć Karaiby. Jest ten klimacik, muzyczka, palmy, piękna woda. Aż mi się nie chce stąd iść po prostu. Wiadomo, obciąłbym ilość leżaków co najmniej o 75%, ale i tak jest fajnie. Idziemy teraz do kolejnego miejsca, kolejnego też tak popularnego, ale też bardziej popularnego wśród pewnie lokalsów i wśród ludzi, którzy tutaj na dłużej przyjeżdżają, a nie tylko tak na chwilkę. A później jeszcze gdzieś pojeździmy po wyspie. Totalnie bez planu, po prostu enjoy. No, tutaj możecie zobaczyć Mambo Beach, tak się nazywa to miejsce. Nie wiem czy wiecie, ale właśnie tutaj na Curaçao produkują bardzo znany niebieski liker, który nazywa się właśnie Blue Curaçao. Tak w ogóle od paru gal dostaję zapytanie cały czas od MMA, czy chciałbym wrócić i się bić dla nich. Powiem Wam tak. Znaczy ostatnio było już takie dość poważne zapytanie, czy bym chciał w listopadzie wystąpić na gali. Już nawet powiedzieli z kim, za ile. Oczywiście się nie zgodziłem, bo nie interesuje mnie taka stawka w ogóle. Ale w ogóle już od jakiegoś czasu, jeszcze nawet pomijając to, myślałem o tym, że właśnie jak wrócę do Tajlandii, żeby sobie jakieś walki zrobić. Bo będę cały sezon, będę trenował, bo będziemy mieli obozem Nagmoy Camp, na który serdecznie Was zapraszamy. W styczniu jest pierwszy, później jest w lutym, a później jest pod koniec marca, początek kwietnia. Tak to wypada jakoś. Jeżeli ktoś chce wpaść potrenować do Tajlandii i dobrze się bawić, zapraszam Was na stronę www.nagmoycamp.com. No, ale co do fejmu. Może jakby dali jakąś naprawdę dobrą ofertę, zarobiłbym fajne pieniądze na podróże. Głód walki by mi znowu wrócił, znowu mi się zachciało mocno trenować. Nie wiem, mam straszne mieszane uczucia co do tego. Z jednej strony Fame już był bardzo, moim zdaniem, na dnie, jak robił tą patologię najgorszą, jaką mógł tego robić. Teraz ostatnia gala znowu pokazała, że idą w innym kierunku, że biorą sportowców i to naprawdę bardzo dobrych sportowców, że już chcą robić bardziej te mieszane gale i sportowe walki i te freaków. No i no te ostatnie zestawienia to mi się nawet podobały.
Jakbym miał wystąpić na takiej gali z takimi sportowcami, czemu nie? Sama przyjemność. Oczywiście walkę jakbym robił, to też z jakimś sportowcem. Głośno o tym myślę na razie. Wiadomo, w listopadzie nie ma szans, ale w przyszłym roku może. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i okej, kolejna miejscówka, którą odwiedzamy, to jest Yantiel Beach. Też bardzo, bardzo popularne miejsce na wyspie. No i tak tutaj wygląda. Są różne etapy tej plaży. Że troszkę wam obejdę. Tutaj była świetna impreza wtedy. O. Papagayo Beach Club. Plaża, basen. Może coś pięknego. Ale widać, że jesteśmy poza sezonem, bo jest naprawdę dużo mniej ludzi. No i macie tutaj restaurację. Oczywiście jak chcecie się położyć na plaży, to trzeba zapłacić za leżak. Ile? Niestety nie wiem. No dobra, tak w ogóle wcześniej też wam opowiadałem o tym, skąd mamy samochód i tak dalej, no ale się nie nagrywał dźwięk, także niestety nie mogliście tego oglądać. Samochód wzięliśmy z tego hostelu, w którym właśnie wtedy spałem. No, gdzieś szliśmy po drodze, to mogliście zobaczyć, bo wtedy się jeszcze nagrywało. Daliśmy za niego $50, chyba 53 dokładnie po przeliczeniu, ale trzeba było dać 500 zaliczki. 500 kaucji zaliczki, 500 kaucji. Chodziłem po całym mieście, szukałem bankomatu, żeby wypłacić. Niestety nigdzie nie było dolarów, żeby wypłacić. Także musieli mi to ściągnąć z karty. Ciekawe, czy kiedy mi oddadzą i ciekawe, czy w ogóle mi oddadzą. Miejmy nadzieję, że tak. No, ale samo to, że przeszliśmy się kawałek przez miasto i wzięliśmy za 5 dyszek, w porcie pewnie około 150 by kosztowało, tak w sumie jak w każdym, gdzie parkujemy statkiem. Także w miarę fajnie można było oszczędzić. Jeśli nie stracę tych 500, to naprawdę oszczędzimy. Jeśli stracę, no to nie fajnie. No i przyjechaliśmy. Aha, to trzeba bilety kupić. Macie Deluxe Cocktail Workshop. O, które bierzemy? Najtańszy chyba. No ale później jest jeszcze Standard Tour, Deluxe Tour. Czym się różni? Dobra, sprawdziłem, czym się różnią te tury. No pewnie Cocktail Workshop to jest jeszcze... Uczą was robić koktajli z tym. Zobaczymy zaraz. Jaka jest najuczciwsza cena świata? Pamiętajcie, że tylko jedna. Za darmo. Nie, no pani przyszła i mówi tak, no standardowy to macie taki tur, ten za 30 to taki, ale mówi, ostatni był o 3:00, a jest 3:20. No możecie iść za darmo sobie zaglądnąć, jak wygląda. Ale turu już nie będziecie mieli, no to idziemy sobie zaglądnąć. O, tu możemy zacząć chyba od dostaleń. Pasuje co? W sumie nawet dobrze, bo szczerze mówiąc to po co nam tury jakieś? Byłem na, w sumie czekajcie, ostatnio byłem na takim turze właśnie z Pawłem i Pawłem w Armenii. Tam Byliśmy też w Meksyku, pamiętasz? też w Meksyku byliśmy na tequili, dokładnie. No to teraz będzie likierek. Zobaczymy, jak produkują. Patrzcie, tutaj można zobaczyć różne rodzaje tego. No to widać, że nie my jedynie, tylko się spóźnili, bo jeszcze ktoś inny tu się spóźnił. Nie no, baniaki jak na Podlasiu. No, ala ci się przypomniało, co? Tak, od razu dom. Rodzima ziemia i baniaki do destylowania alkoholu. Jak to na Podlasiu, ale żarty żartami, ale lepszego bimbru nigdy w życiu nie piłem niż z Podlasia. Nigdy. Ja w ogóle nie lubię takich alkoholi, a bimber na Podlasie to jest po prostu jakbyście soczek pili, a ma 60 koni. Nawet nie wiecie, kiedy jest the end. No, powstało to w 1896 roku. No i to jest ten najbardziej popularny, niebieski.
No i tutaj pakują. Leci wysyłka na cały świat. No tutaj jest barek. Można sobie spróbować. Normalnie jak jest wycieczka, no to oczywiście możecie tutaj testować. Macie takie niebieskie. No dobra, w ogóle nie czuć w tym alkoholu. Nic za nic. Ile to ma w ogóle procent? Niby 31. W ogóle tego kompletnie nie czuć. Nic za nic. I tutaj macie recepturę na Blue Daiquiri. Może spróbujemy. No i słuchajcie, ten likier smakuje gorzką pomarańczą, a jest niebieski bezdodany barwnik i w zasadzie fajnie, bo to jest coś, co jest takie charakterystyczne dla tego likieru, a ja wiecie skąd to kojarzę? Nie wiem, czy też mieliście za czasów, nie wiem, studenckich, jak chodziło do jakiejś pijalni, wódki, piwa i się brało kamikadze i tam stawiali takie szoty i do każdego odrobinę tego niebieskiego i to była moc. A Takie jak? niebieskie szoty. A jak? No 32% to ma w sumie, a Wylałam. już? No ma moc. Dobre całkiem, ale mi się to kojarzy właśnie z takimi młodzieńczymi latami pijactwa, jak się przeginało z piciem. No dobre. No. Smak kaca. Smak kaca. Jak smakuje Blue Curaçao? Kacem. Krótka przerwa, wracamy się przebrać na statek i idziemy dalej. Patrzcie to, wchodzę do pokoju, a to... Jak w jaskini. Fajnie zrobiła klimacik. Nie toperek wisi. Pomysłowa kobieta. Nie powiem. Samochodzik oddany, wszystko elegancko. Idziemy teraz pojeździć jeszcze po mieście. Zaczyna się robić zachodzik. Ale to jest fajnie, powiem wam, że to takie rytmy karaibskie. Wszędzie słyszycie tą muzyczkę. Tak, Ludzie wszyscy siedzą uśmiechnięci. Fajny klimat, naprawdę bardzo fajny klimat. Warto odwiedzić wszystkie te 3 wyspy. Szliśmy tędy rano, ale jeszcze pozamykane wszystko było. Możecie zobaczyć teraz, jak pootwierali te restauracje. Tam się coś dzieje. O, Budda tam jest. Tutaj kolejna. Tutaj włoska. Od razu widać po obrusach. Włoski klimacik. O, pizza z pieca widać. Ale taką pizzkę zjadł. Może szkoda, że musimy wracać na statek. Ale fajnie, wieczorem dopiero fajnie to tak świeci. Dopiero wszystko porozkładane, ale ludzi tak jeszcze nie ma, bo jeszcze jest dość wcześnie, dopiero 17:30. Ale pokażę wam chociaż jak to wygląda. Warto się tutaj przejść, jak jesteście. No dobra. No w barze było Zoom of the Day, mojito. Dobra zupka dnia. Mi się tak na tych Karaibach podobają te kolorowe domki. To jest tak, a szczególnie na tej wyspie to jest bardzo widoczne. Ja w ogóle jestem idealnie ubrana. Też taka kolorowa. Ja trochę też się dopasowaliśmy. Curaçao. To od świąt zostało. Identycznie to wyglądało. Wieczorem to świeci. Ja myślałem, że to świąteczna szopka, a to jednak na stałe jest. No i tutaj zaczynaliśmy i tutaj kończymy na tym moście. Wracamy pomalutko na statek, ale jeszcze nie całkiem. Jeszcze mamy w planach zobaczyć jedno miejsce. O, będziesz mogła zrobić fajnie sobie zdjęcie z drugiej strony, bo teraz słońce jest... O, no. Dobrze, bo wcześniej pod słońcem tam było. Look gray. You're like the joy of a trip that is coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend. No i wracamy. Świetny dzień. 7 jest już prawie. Za pół godziny mamy odpływać. Ciekawe, czy dzisiaj będzie o czasie, bo wczoraj to usnęliśmy już i dalej nie odpływaliśmy, ale byliśmy na czas rano. Także to najważniejsze. Siemanko, siemanko, kolejny dzień. Dzisiaj leniwy dzień na statku.
kończymy już naszą wyprawę. Jutro rano będziemy już w Puerto Rico. Zostajemy sobie tam 2 dni i później wracamy do Miami. Wsiadamy do kamperka i jedziemy dalej. Świetnie było, naprawdę. Dzisiaj naprawdę tylko załatwiamy takie, no w sumie ja tam rzeczy, których nie zrobiłem przez ostatnie dni na laptopie, ze względu, że dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby nagrywać odcinki. No i też się cieszyć tymi pięknymi widokami, które tu mamy i miejscami. No ale dzisiaj trzeba było wszystko załatwić. Jeszcze mamy fajny plan na Puerto Rico właśnie. Specjalnie tam zostajemy, żeby popłynąć też na jedną piękną wyspę. No i żeby zobaczyć trochę więcej, bo myślę, że warto, na pewno. Pierwszy dzień jak byliśmy, znaczy ten jeden dzień, bardzo nam się spodobało. No i chcemy trochę więcej. Ja właśnie idę po pizzę. Praktycznie cały dzień można coś jeść na statku, także dużo miejsc do wyboru i dużo jedzenia do wyboru. Chociaż i tak uważam, że ten statek ma najsłabsze jedzenie ze wszystkich rejsów, na których byliśmy. W ogóle mówiłem wam, że byłem na 6 rejsach, okazało się, że jednak nie. Znaczy byłem na 6, a ten jest 7. Trening zrobiony, od razu się człowiek dobrze czuje. Przydał się jeden taki, dobra, nie mogę powiedzieć leniwy dzień, bo byłem na siłowni i trochę popracowałem, ale taki dzień, który nie musiałem nagrywać. O, tak to dobrze powinno już być. Ale jutro już Puerto Rico, a Puerto Rico bardzo wam chcę pokazać, bo jest naprawdę tak pięknie. No jesteśmy znowu w San Juan, Puerto Rico. Pogoda ma być dzisiaj średnia. Do połowy dnia ma być ładne słońce, później już nie. Także rozkminiamy, co robić. Prawdopodobnie weźmiemy po prostu, wynajmiemy sobie samochód na 2 dni i pozwiedzamy wyspę. Taki bo będzie plan. Hotelu nie rezerwujemy żadnego ze względu na to, że w sumie nie wiadomo, gdzie dojedziemy samochodem, czy będziemy wracać tutaj, czy gdzieś indziej się zatrzymamy. Najlepszy plan jest, jakby nie ma właśnie. Wtedy będą najlepsze przygody z tego. No, jest 8:56 właśnie. Jesteśmy ze statku i koniec tego rejsu. No ale co do planów dzisiejszych, to i tak dalej nie wiemy co i jak. Ale chyba po prostu pojedziemy na lotnisko, wynajmiemy samochód, no i ruszamy przed siebie. Chyba tak zrobimy. Hello Puerto Rico! Przyjechaliśmy na lotnisko, ze względu na to, że tutaj najlepiej nam wynająć samochód, no bo jutro to będziemy też oddawać. Tym razem wzięliśmy z Alamo, ze względu na to, że najlepiej oceniane było. Zapłaciliśmy $112 w sumie za 2 dni. Zaraz zobaczymy, gdzie nasza fura. No i możemy sobie wybrać któreś z tych. No, takiego Nissana wybrałem. Będzie wygodnie. Trzeba sprawdzić, czy dookoła jest wszystko tak jak ma być, czy nie ma żadnych uszkodzeń, bo podobno w Stanach lubią mocno naliczać za to, jak sobie nie sprawdzicie i później wam powiedzą, że to wy zrobiliście. Wyjechaliśmy za miasto i tak będziemy... Ło, co to? O, ale duża jaszczura. Jezu. No i plan nasz jest taki na dzisiejszy dzień, że po prostu jeździmy od miejsca do miejsca i będziemy chcieli okrążyć całą wyspę. O, ale to śmietnik. No, już widać za miastem już mają wywalone. Totalnie. Takim najważniejszym punktem, który dzisiaj chcemy zobaczyć, to jest tutaj Park Narodowy, gdzie jest las deszczowy. To jedyny las deszczowy w Stanach Zjednoczonych, w terytorium USA. Ale po drodze też wiadomo, będziemy się zatrzymywać ile się da. Puerto Rico jest piękne, ten Puerto Rico, jak tam wolicie. Dużo fajnych, dzikich plaż, które na pewno warto wam pokazać. Wiecie co wam szczerze powiem? Fajny był ten rejs, naprawdę świetny. Bardzo mogę polecić, bo kierunki wyspy znakomite.
Ale szczerze to już chcę wracać do kampera i jechać tym kamperem przez Stany. Wyprawa, raczej wakacje na statku wyszły przypadkowo, tak jak wam mówiliśmy, no bo szczerze to my nie planowaliśmy tego rejsu, tylko po prostu sam wyszedł. Z tego względu, że Haiti zamknięte. I jak mieliśmy do wyboru albo stracić pieniądze, albo troszkę dołożyć i jechać na rejs, no to wiadomo, lepiej było dołożyć i jechać, znaczy płynąć. Także wyszło jak wyszło. Fajnie było, ale chcę już wracać. Zdecydowanie. Chcę jechać przez te Stany i zwiedzać, podziwiać i realizować tą przygodę. Teraz jak wrócimy, to już połowa za nami. Totalnie połowa, no. Czekajcie, sprawdziłem. Prawie połowa. Tam za tydzień będzie połowa. Dojeżdżamy do Parku Narodowego i patrzcie od razu, jak się zmienia mikroklimat, jak jest las deszczowy. Pamiętam, jak byłem w lesie deszczowym na Kostaryce. Oj, cały czas padało. Ale natura tutaj w Puerto Rico cudowna. Patrzcie to, las deszczowy i cyk, zaczęło padać. Wjeżdżamy do El Yunque. Może tak. Piękna roślinność tu jest, naprawdę niesamowita. Oczywiście co chwilę pada, no ale tak to jest w lasach deszczowych. Szukamy miejsca jakiegoś, żeby się zatrzymać i gdzieś się przejdziemy. O, trail tutaj właśnie. O, tu się będzie zaczynał. No i zaczynam trekking. Wiecie co? Przypomniało mi się teraz, gdzie jeszcze widziałem taką niesamowitą zieloną roślinność, że te kolory były takie żywe, jak na Kilimandżaro się wychodziło. Pierwszy odcinek, oczywiście później to już wiadomo, no sama skała tam jest, ale ten pierwszy odcinek, jak się szło właśnie przez las, też niesamowicie to wyglądało. Jak nie widzieliście mojej wyprawy na Kilimandżaro, serdecznie zapraszam. W ogóle mogę wam się już chyba pochwalić, że pod koniec stycznia prawdopodobnie polecę do Argentyny. Załatwiam już sobie zezwolenie na wejście na Aconcagua, czyli najwyższy szczyt Ameryki Południowej, jeden z korony Ziemi. Już realizuję ten plan. Jeżeli nic się nie zmieni, jest tylko jedna ewentualność, która może się zmienić, że tam nie polecę, po prostu jak będę musiał trenować mocno, to lecę. Fajnie. Myślę, że to będzie na pewno też świetna wyprawa. Miejmy nadzieję, że góra mnie wpuści na górę. Góra mnie wpuści na szczyt. O, góra mnie wpuści na szczyt i wszystko dobrze pójdzie. Małymi kroczkami będę sobie realizował swój plan, żeby iść coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Aż w końcu pewnego dnia i jak mnie będzie stać, to zdobyć Mount Everest. Taki jest cel. A nawet bambusy tu rosną. Z tego się nie spodziewałem. Ale pomyślcie, jakie to jest niesamowite. Wszędzie dookoła piękna pogoda. Słoneczko, bez chmurek. Dojeżdżacie nad las deszczowy, chmury. Zupełnie inny klimat. Co chwilę mi tu kapie coś z tych liści. Niesamowita jest natura. O, i do takiej miejscówki doszedłem, gdzie ludzie się kąpią w rzece. To fajnie, ale ja bym nie szedł do takiej rzeki. Jakoś po pierwsze mnie to brzydzi, a po drugie nie wiadomo, co tam może być w takiej rzece. No, na pewno. A w ogóle myślałem, że idę na wodospad. To się okazało, że to nie ten trekking. No nic, wracam i pójdę chyba w jakiś kolejny. Zaraz zobaczymy, czy znajdę.
Wiecie, co mi się przypomniało? Jak byliśmy z Pawłem w Amazonii. Ojeju, tam, bo teraz zacząłem słyszeć różne dźwięki natury i sobie przypomniałem właśnie w nocy, jak poszliśmy szukać zwierząt. No, powiem wam szczerze, że zostać samemu właśnie takiej Amazonii to mocno przerażające by było. Trzeba być już naprawdę kozakiem i wiedzieć co i jak, bo tam po prostu no, wszędzie się coś czaiło, a jak nie znacie się dobrze na tym, no to myślę, że szybko i łatwo można zginąć w takim miejscu. No, nie była to całkiem taka wyprawa, jaką sobie marzyłem, jaką wymarzyłem sobie, żeby była, no ale to tylko dlatego, że po prostu to biuro, które organizowało nam ten wyjazd, no, tak słabo to zorganizowało. No ale kiedyś na pewno jeszcze tam wrócę. No bo to jest tak piękne miejsce. W ogóle przepłynąć się Amazonką było świetnie. Ta dżungla amazońska. Niesamowita. Jeśli ktoś się zastanawia, żeby tam pojechać, warto. Naprawdę warto. Wiecie co? Dość sporo ludzi mijają tutaj, jak idą. Zastanawiam się jedna sprawa. Tak piękne plaże tutaj. Morze. I chodzi się do rzeki kąpać. Może niektórzy lubią. Kolejnym miejscem, w którym się zatrzymujemy, to w sumie całkiem przypadkiem wyszło. Playa de Luquillo. Plaża Luquillo. Wjazd tutaj kosztował $4. Jest to chyba prywatna plaża, skoro trzeba było płacić za wejście. Lub po prostu trzeba było płacić za parking, nie wiem. No i taki klimacik to lubię. Piękne miejsce, ale powiem wam, że po tym co widzieliśmy teraz na wyspach ABC, na Curaçao, na Arubie, Bonaire i Curaçao, to mamy tak wysoko podniesioną poprzeczkę, że mimo to, że to jest piękne miejsce, mówimy, a kolor wody słaby. No słaby, no bo słabszy niż tam, no. No i przyjechaliśmy do hotelu, wróciliśmy jednak do miasta, do San Juan. Stwierdziliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Chcemy wieczorem zobaczyć sobie jeszcze Old Town. No i to było w sumie najbardziej interesujące, co znaleźliśmy. Piękny hotel. Tylko niestety pogoda się popsuła, a mamy go przy samej plaży. Taki widoczek mamy z pokoju. Całkiem spoko. Tyle, że tu lotnisko jest. Teraz relaksik na basenie chwilę, a później trzeba siłkę iść zrobić. Właśnie idę zobaczyć, jak wygląda. Taka siłka. Super. Świetnie. Będzie można dzisiaj i jutro sobie poćwiczyć. No i jutro wracamy. No, ten hotel mogliście widzieć w pierwszym vlogu, jak byliśmy tutaj, bo przyszliśmy sobie tutaj na obiad. No i tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że się tu zatrzymamy. Jeden wieczorek, bo od jutra to już wieczorki w kamperze. No ja tęsknię za wieczorkami. Ja też. Ja już się nie mogę doczekać tego kampera. Serio, fajnie się podróżuje po wysepkach, ale mnie to nudzi i to strasznie. No. Jednak wolę, jak się coś dzieje. Zdecydowanie, także teraz 5 tygodni kamperka, ale jeszcze no dobra, jeszcze będziemy w międzyczasie na Bahamach, ale tam tylko na jedną noc. Albo w ogóle tylko na jeden dzień, to jeszcze się okaże, bo to z Miami takie wycieczki organizują. Kiedyś byłem na takiej, że właściwie sobie płyniecie na jakąś wysepkę na Bahamach i wracacie wieczorem. My chcemy to troszkę zmienić, że wrócimy na drugi dzień wieczorem, żeby zostać sobie w hotelu jeden dzień. Bo ale jeszcze nie była na Bahamach. Dobra, była, ale powiedzmy, że nie była. No, prawie nie była. Była na Bahamach, tylko na prywatnej wyspie Royal Caribbean. Caribbean. Także no, słabo tam było na maksa. No, ale na taką normalną popłyniemy. Gryzie coś co chwilę. Mrówki jakieś małe. Mrówki. No. Także fajnie. Ale najbardziej też się nie mogę chyba doczekać. Teraz najbliższych rzeczy to nie mogę się najbardziej doczekać. Chicago, Teksasu i Hawajów. To będzie mocne. A ty jeszcze czegoś? Ja Teksasu. Ty jeszcze czegoś? Tajlandii. Ja Tajlandii też, ale
Chicago też, ale jeszcze Arizona. Mi się na maksa Arizona podoba. Myślę, że to w ogóle jest No do Arizony musimy zobaczyć jeszcze te 3 najładniejszy miejsca. stan bez... To, co nie zobaczyliśmy, jeszcze musimy zobaczyć teraz, a to już będzie całkowicie praktycznie na sam koniec, zaraz przed Hawajami to będzie już. Bo tam później będziemy oddawać kamperka. No ładnie, ładnie. Będziemy na siłkę. Sportowe świry. Trening zrobiony. Jutro rano znowu. Właśnie idziemy na najbardziej popularną ulicę imprezową, jaka jest właśnie w San Juan. Dzisiaj za wiele się nie dzieje, ale w weekendy musi być ciekawie tutaj, jak jest pełno ludzi. Początek pięknego dnia. Patrzcie to. Tutaj taka pogoda, a metr dalej, dobra, 3 metry dalej taka pogoda. Cyk, cyk. Jakbyście pytali jaka pogoda, no to zależy w jakie okno spojrzycie. No ale tu tak jak z deszczem w Tajlandii w sezonie deszczowym właśnie. Popada chwilkę i po wszystkim. Ale tęsknię za Tajlandią. Ojeju, strasznie, naprawdę strasznie. No ale nic. Wyprawka kamperkiem przez kolejne 5 tygodni na pewno będzie tak znakomita, że szybko mi ta tęsknota przejdzie. No i relaksik, przylaty na norskich rytmach. Ale pokażę wam jakiegoś ziomka tutaj mamy przy jacuzzi. Się też opala, relaksuje. Na dziś to już wszystko. Kończymy ten odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz, żeby nie przegapić kolejnych przygód. W kolejnym odcinku wracamy znowu do USA i ruszamy w podróż kamperem przez Stany. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!